Dzisiaj na Waszą prośbę powróciliśmy do Zielonego Zakątka Atelier Smaku, aby zrealizować przepis, którego nauczyliśmy się w zeszłym sezonie. Mamy ogórki, mamy dużo ogórków, zebraliśmy które przed chwilą chwilę temu z naszych grządek. I musimy je pokroić, gdyż będziemy robić za chwilę sałatkę szwedzką z naszym własnym octem jabłkowym. Jak przygotować taki ocet jabłkowy, który znajduje się w tej butelce, dowiecie się za jakiś czas, ponieważ czekamy, aż dojrzeją nam szare renety. Ten jest oczywiście z zeszłorocznych zbiorów. Odkrajamy piętki ogórków. Końcówki. Dobra, Nie końcówki. wiem, czy ogórek ma piętki. Zaczynamy szatkować. Można to zrobić ręcznie. Słuchajcie, naprawdę bywa, że mi się nie chce tarki wyjmować, jeżeli jest mało ogórków. Wtedy musimy pamiętać, żeby tak palce trzymać, żeby nic im nie zrobić i staramy się wtedy w miarę cienkie plasterki kroić. Są to ogórki typu sadzeniaki, tak one się Tak, nazywają? moja ciocia nazywała to sadzeniaki, bo ona później korzystała z tych nasionek, które są w środku i sadziła w nowym roku kolejne ogórki. Właściwie to nie moja rozumiem, mama po co się sadzi albo takie sałatkowe. ogórki. Nie, bo to Sałatkowe tak, ale jeśli miałyby służyć tylko do sadzenia wszystkie ogórki, to nie wiem, po co hodować ogórki na nasiona, żeby hodować następne ogórki na nasiona i nie jeść? Kiedyś, bo ja Ci powiem, o co chodzi. Wyobraź sobie, że w takim jednym ogórku są setki nasion. Rozumiem, resztę się jadło. I masz 2 ogórki, z których jesteś w stanie zrobić Wszystko sobie rozumiem. całe poletko ogórków, a tą resztę całą zjadasz. Resztę się jadło, dobrze. Tak. I my swoje ogórki także jemy, nie jesteśmy w stanie przerobić wszystkiego na małosolne, na kiszone, ponieważ mamy swojego ulubionego rolnika ekologicznego, który kisi dla nas ogórki. A my potrzebujemy 40 słoików na rok kiszonych ogórków. A że nasze ogórki działkowe bardzo obrodziły w zeszłym roku i w tym również, także mamy ich pełno na sałatkę szwedzką. Którą uwielbiamy, a jeszcze zrobiona przez nas z brązowym cukrem i z naszym octem jabłkowym, jest oprócz tego dużo zdrowsza. Może to być taka grubość, można ustawić na cieńsze. Wszystko Jakie wolicie? zależy od Was. Jak lubicie przetwory, zobaczcie link nad Joli Głową, czyli tutaj, bo zazwyczaj linki do odcinków znajdują się nad Joli Głową. Możecie ten odcinek polubić. Jeśli podoba Wam się to, że wróciliśmy do Zielonego Zakątka Atelier Smaku, możecie ten odcinek polubić. Zasubskrybujcie kanał. Mamy 500 odcinków na swoim koncie, także jest co nadrabiać. Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, a gdy naciśniecie ten dzwoneczek, który jest tutaj na dole pod okienkiem, w którym się pokazujemy, a także włączycie wszystkie inne powiadomienia, zawsze dostaniecie info, że coś nowego wydarzyło się o 18:30 w niedzielę na naszym bezglutenowym i wegańskim kanale. Odcinki są tłumaczone na język angielski. Na Wasze pytania, a także prośby o realizację jakichś konkretnych przepisów chętnie odpowiemy na YouTubie, na Instagramie i na Facebooku, gdzie zawsze jesteśmy dla Was dostępni. A jak lubicie przepisy w formie spisanej, polecamy Wam naszą książeczkę 52 tygodnie z bezglutenową kuchnią wegańską. Jeden przepis na tydzień, jedna przygoda kulinarna na tydzień, a po roku 52 nowe przygody i doświadczenia kulinarne macie za sobą. Książkę odkładamy na bok, bo widzę, że Jola już tutaj się naszatkowała. Więc... Ale jak to szybko poszło, bardzo zobaczcie, szybko naprawdę poszło. narzędzia Nożykiem ułatwiają. To jednak nie. Chociaż ja Nożykiem potrafię szybko nożykiem. nie. Ale chyba nie aż tak. Nie aż tak. Ale nie udowodnimy? Nie Dobrze, udało. okej. Przekładamy ogórki do wiaderka. Odpowiedniej wielkości zawsze powinniśmy przemyśleć, czy dane wiaderko będzie wystarczające na dany przetwór. Tu jest 2,5 kg ogórków. Ja myślę, że powinno być ok. Ponieważ jest to przepis kilkuetapowy, potrzebujemy właśnie dlatego poszatkowanych ogórków, naczynia, w którym przygotujemy wstępne zalewanie i właśnie jest to wiaderko, a potem pokażemy Wam, co dalej. Ogórki już kończymy szatkować, ale nie włożę wszystkich do wiadra, dlatego że nie zmieszczę. byłabym w stanie wymieszać z cukrem i solą. Myślałem, że nie byłabyś sobą. Nie byłabym sobą. Dobrze, kończymy ostatniego ogórasa. O, Mandolina na bok, mandolina na bok do mycia. i zaczynamy słodzić. Słodzić i solić. Polska sól kamienna, kopalniana, taka do zapraw. Na tą ilość akurat damy mniej więcej łyżkę stołową. O, proszę bardzo, już tu posoliłam częściowo. Resztę dodamy do wiaderka. A ja już tutaj zacznę mieszać. Zobaczcie, ogórki już zaczynają opadać, gdyż bardzo szybko sól wyciąga z nich wodę. Ten sok z ogórków stanie się również częścią naszej marynaty. Sól zamykamy. Odkładamy i bierzemy cukier. Sypiemy częściowo tu cukier, większość
Jest tego trochę. Musi być dużo, to ma być słodka marynata i część tu. Oczywiście całość również mieszamy. Ten cukier zaraz rozpuści się pięknie z sokiem z ogórków. Jak będziecie mieli większą miskę bądź większe wiaderko, będziecie mogli wszystko zrobić w całości i robota będzie jeszcze szybsza. Jeśli macie inny sposób i przepis na sałatkę szwedzką, podzielcie się nim z nami. Jesteśmy ciekawi Waszych wersji. Przekładamy całość do wiadra i zobaczcie, idealnie zmieściło nam się. Cukier jest już coraz bardziej rozpuszczony. Pora dodać resztę składników. Czyli wspomniany wcześniej ocet jabłkowy. Na przepis musicie chwilkę poczekać, a także olej lniany. Akurat nasz jest z własnego tłoczenia. Proszę, otwórz mi. Otwieram. Powinno być 2,5 szklanki octu jabłkowego. Oczywiście, jeżeli dacie ocet spirytusowy, będzie go dużo mniej. Nie dziwcie się, tutaj nie ma brudów żadnych. To są resztki jabłek, a tutaj u góry ten taki koreczek, który tak skacze, to jest, jak mi to kolega powiedział, który dawał mi przepis, tak zwana matka, czyli to jest coś, co powoduje, że ten ocet szybciej się robi. Taka galaretka. Matka jest tylko jedna, ważne, żeby nie wpadła W jednej butelce jest jedna. Nie, dlaczego? To jest po prostu probiotyczna substancja, spokojnie może wpaść. Dajemy 2,5 szklanki octu jabłkowego, a taka butelka właśnie tyle ma. I zobaczcie, to są te nasze śmieszne, galaretkowate substancje, które powodują, że ocet szybciej się robi. Odkładamy na bok. Pójdą do kompostownika, zasilą nasz kompost. I zobaczcie, już widzicie, że nie trzeba będzie robić dodatkowej zalewy, po prostu wystarczy nam składników płynnych, tych, które są w wiaderku. Dolewamy oleju lnianego, mieszamy i możemy zamknąć wiaderko. Już wszystko pięknie wymieszane. Mała próba. Ja zawsze sprawdzam smak marynaty, bo oczywiście ocet jabłkowy jest nierówny. Czasami będzie bardziej kwaśny, mocniejszy, czasami słabszy. Chodzi o to, żeby ten smak, który tu poczuję, był właściwy, miał odpowiednią ilość cukru, soli i Kwasu octu. oczywiście. Akceptujesz takie ogórki? Idealne. Bardzo dobre, idealne. Zamykamy wiaderko i teraz Wam powiem, co będzie się działo. My idziemy sobie popracować, następnie zabierzemy wiaderko ze sobą, wrócimy do naszej kuchni i przepakujemy ogórki do słoików. A odciśnięty sok zagotujemy i zalejemy tą zalewą ogórki w słoikach. Postaramy się wypuścić całe powietrze, zanim zakręcimy słoiki, a po zakręceniu wstawimy do pasteryzacji, do piekarnika w 130 stopniach na 30 minut. I takie ogórki są z nami do następnego sezonu. Z zeszłego mamy jeszcze słoiczek zakitrany tutaj w lodówce. Jest trochę inaczej. Ten słoiczek rzeczywiście bardzo mocno zakitraliśmy, gdyż nasze ogórki skończyły się w połowie sezonu, bo okazało się, że naszym znajomym one również bardzo smakują. Czyli to jest bardzo specjalnie zakitrany słoiczek. Dlatego w tym roku Pyszne. na naszej działce pojawiło się więcej krzaczków, tych właśnie dużych. Sadzeniaków. No dokładnie, bo z tego jest więcej sałaty. Pyszne, chrupiące, lekko słodkie, lekko słone. Lekko kwaśne. Smacznego. I na zdrowie.